Cześć, z tej strony Norbert Przonak, zawodnik Pucharu Polski 2024. Chciałem pokazać Wam, jak ja podchodzę do szybkiego okrążenia na torze w Poznaniu. Szybkie okrążenie zaczynamy z tego miejsca. Oczywiście ostatni zakręt przed długą prostą jest bardzo ważny. 600 zaczynamy hamować mniej więcej na znaczniku 100 metrów. Ale co jest ważną sprawą, to motocykl zaczynamy pochylać dopiero za tą dróżką asfaltową, mniej więcej tutaj, tak żeby jak najbardziej opóźnić wejście w zakręt i na wyjściu mieć dobry kąt motocykla. Jedziemy mniej więcej w ten sposób, ja jadę nawet trochę za wąsko, w ten sposób. Tutaj na tej plamie zaczynamy odwijać gaz. Odwijamy dosyć mocno i zdecydowanie, mniej więcej tu jest już pełen gaz, tak żeby nas ładnie wyniosło na tarki. Oczywiście bardzo długo tu jeszcze jesteśmy złożeni, mniej więcej tutaj zaczynamy prostować motocykl. Tutaj zaczynamy hamować na wysokości budki, od razu delikatnie pochylając motocykl i redukując biegi. Pakujemy się mniej więcej prosto w tarki, zahaczamy je tak 2 metry, może 3, może 5 metrów od rozpoczęcia tarek i hamujemy na tyle lekko, żeby delikatnie wyniosło nas tutaj na zewnętrzną, w sensie może nie na zewnętrzną, tylko na 2/3 toru, i w momencie jak zaczynamy z powrotem zacieśniać zakręt, to już delikatnie odkręcamy gaz, skupiając się na tym, żeby motocykl dojechał tutaj do wewnętrznej i mniej więcej na wysokości tego betonu gaz jest już odkręcony do końca. Szykanę możemy pokonywać na różne sposoby, bo motocyklem klasy 600 nie mamy tu aż takiej prędkości, żeby nie dało się pojechać jej wąsko bądź szeroko. Ale co ważne, ja staram się kierować już od razu do zewnętrznej strony, do Sławiniaka. Czyli mniej więcej tak. Tutaj hamowanie za znacznikiem 100 metrów. Choć to jest trudne, bo jak się dobrze wyjdzie z patelni, to hamuje się tu bardzo ostro. Mi bardzo często podbija tył. Tył się ślizga lewo, prawo. Ale da się. Sławiniaka najlepiej zaczynać jak najszerzej. Ja generalnie robię tak, że wchodzę tu na dosyć ostrym hamulcu i atakuję tą łatę mniej więcej w ten sposób. Ważne jest to, żeby z hamulca jak najszybciej wejść na gaz, i to dosyć ostry gaz. Mimo że wydaje się, że miejsca jest mało, to tego miejsca jest dosyć dużo i można od razu ostro odkręcać, oczywiście w dużym złożeniu, tak żeby się zmieścić w torze. Kolejny zakręt, ja na przykład jadę na słuch. Mogę powiedzieć, że rozpoczęcie hamowania niemalże od razu wiąże się z pochylaniem motocykla, więc całe hamowanie jest w złożeniu i tak samo z hamulca praktycznie od razu przechodzimy na ostry gaz na 3. biegu. Staramy się nie wytracić za dużo prędkości. Litrem tutaj pewnie trzeba zostać trochę bardziej po lewej stronie, ale 600 możemy wyjechać aż tutaj i na pełnym gazie stąd pokonujemy ten prawy zakręt i bez problemu mieścimy się w torze. Mniej więcej za tarkami wrzucam 4 i na 4. biegu lecę do końca, do małej patelni. Małą patelnię można pokonać na 2 sposoby i oba będą się sprawdzać. Hamujemy mniej więcej w tym momencie przed białymi liniami albo na nich i albo hamujemy na wyprostowanym motocyklu i jedziemy ten zakręt na okrągło, albo
Hamujemy na tyle mocno, że tył się trochę ślizga i delikatnie pochylamy motocykl. Wtedy tył leci lekkim slajdem i jedziemy pod fajnym kątem, żeby się ustawić do tego zakrętu. W szczycie zakrętu wtedy będzie mniejsza prędkość, ale dojście do niego lub sytuacja, że kogoś wyprzedzamy, pomoże to zrobić. Tu wychodzimy mniej więcej na 3/4, na drugim biegu pełen gaz, przebijamy na trzeci. Staramy się dojechać jak najbardziej do zewnętrznej strony i zaatakować lewy niemiecki jak najpóźniej, jak najszerzej, żeby nie wytracać w nim prędkości i po to, żeby do prawego niemieckiego zostać po lewej stronie w miarę możliwości, ewentualnie mniej więcej po środku. Ja tutaj gazem podnoszę motocykl i puszczam gaz po to, żeby z powrotem dobrze się złożył. Zazwyczaj jadę gdzieś w okolicach tej linii na asfalcie i mniej więcej w momencie, jak ta linia się kończy, to wchodzę już na mocny gaz i tak samo w dużym złożeniu na ostrym gazie na trzecim biegu jedziemy tak, żeby wypluło nas jak najszerzej, żeby wyjechać tu prędkością, a nie prostować motocykl specjalnie, żeby tu dojechać. Ten zakręt tak samo pokonujemy jak najszerzej i jak najpóźniej się w niego pakujemy. Ja tu czekam na moment, kiedy robi się małe koło, czyli pochylam motocykl na pełnym gazie i w momencie, jak obroty mocno wzrosną, to wtedy dopiero puszczam gaz. Tu mnie delikatnie wypluwa, ale staram się, żeby nie wypluwało za mocno. Mniej więcej do tego miejsca podnoszę motocykl gazem i tutaj tak samo staram się zaatakować kolejny zakręt jak najszerzej, celując w apex. Często jest tak, że przed apexem można wejść już na ostry gaz. Jeśli wejdzie się w niego za mocno, to można się właśnie tym ratować, że bardzo wcześnie odkręci się gaz i tą stratę na wejściu zyska się na wyjściu i finalnie jedzie się podobnym tempem. Radar można również atakować na dwa sposoby: albo wjechać na pierwsze tarki, albo niekoniecznie. Ja staram się raczej na nie nie wjeżdżać, bo bardzo mocno destabilizują motocykl i na hamowaniu dobija zawieszenie. Tutaj również jadę w ten sposób, że czekam, aż zrobi się małe koło, wzrosną obroty i dopiero wtedy puszczam gaz, zaczynam hamować. Hamujemy dosyć długo i jeszcze za ten pierwszy prawy szczyt. Zaraz za prawym szczytem łapiemy już pełne złożenie, bądź prawie pełne, jeżeli jedziemy jeszcze na dosyć mocnym hamulcu. Wypuszczamy motocykl w miarę szeroko, tak żeby na wyjściu idealnie ustawić się i jak najwcześniej odkręcać gaz. Ja odkręcam mniej więcej od tego miejsca i staram się jechać wzdłuż tej linii, koła po zewnętrznej, kolano po wewnętrznej. Wyjeżdżam na trzecim biegu na ostrym gazie, tak żeby zmieścić się przed betonem. Na tym betonie klei, ale wiadomo, że jest to takie trochę stresujące, jak się wyjeżdża poza tor. Tym bardziej, że można mieć skasowane okrążenie. No i tutaj idziemy, tak jak mówiłem. Mijamy białą linię, czerwoną linię i mniej więcej na setce zaczynamy hamować. Tutaj nie ma mocnego hamowania. Ja redukuję jeden bieg. Czekam ze złożeniem. Mniej więcej na 50 zaczynam składać motocykl. Jadę na hamulcu do szczytu zakrętu i od plamy zaczynam odbijać. Od tej plamy. O, w tym miejscu. Wiadomo, że różne osoby mają różny styl jazdy, ale możecie to traktować jako bazę, wprowadzić swoje małe korekty i cisnąć.
Przed chwilą zakończył się speed day. No może nie tak przed chwilą, bo ponad godzinę temu. Padok pusty. No nawet.